Cześć, witam Was w pierwszym odcinku vloga Captain Chocolate Cake. Vlogi mają być takie luźniejsze i będę mówić o tym, co dzieje się w danym tygodniu u mnie w akwarium. Mam nadzieję, że dzięki vlogom lepiej poznacie mnie i przede wszystkim wszystkich mieszkańców akwarium. Więc od samego początku. Akwarium przyszło do nas już tydzień temu. Tutaj macie skrót i w bardzo przyspieszonym tempie, jak działo się montowanie. Przy okazji pozdrawiam panią Asię, która obiecała, że będzie oglądać. Od niej mam to piękne akwarium. Jak widzicie, mamy już nalaną wodę. Teraz będę używać, idąc trochę na skróty, produktu firmy Fluval, który zawiera bardzo dużo dobrych, odżywczych bakterii. To jest taka trochę droga na skróty, żeby przyspieszyć cykl azetowy akwarium. Akwarium było używane, specjalnie nie wycierałam go jakoś szczególnie mocno. Ma też filtr gąbkowy, którego też nie czyściłam, bo mam nadzieję, że jest na nim skolonizowane bardzo dużo pozytywnych bakterii. Chciałabym, nawet byłam dzisiaj w sklepie i chciałam przeprowadzić cały cykl porządnie, kupić amoniak, ale niestety nie sprzedają. Ale tutaj widzę, że wszyscy w tym kraju chodzą na skróty. Kupiłam taki produkt. Według instrukcji na każde 40 litrów wody muszę wlać 25 ml tego preparatu, czyli wychodzi mi około 150 ml. Wleję i za chwilę zabieram się do podłączania filtrów. Po tym, jak zmontowaliśmy akwarium, dodałam produktów, które przyspieszają cykl azotowy i następnego dnia wpuściliśmy rybki. Wiem, że szybko, ale tak jak się mówi, że większe akwarium, tym mniejszy stres. To akwarium było używane i jest bardzo duże, w związku z tym miało dużą powierzchnię, gdzie osadzały się bakterie, te dobre, nitryfikacyjne, już się nauczyłam. Używałam też starych filtrów, dodatkowo użyłam produktów z bakteriami, także póki co woda wygląda dobrze, testuję ją co jakiś czas i też mam nadzieję, że w przyszłym odcinku pokażę Wam jeden produkt, który w ogóle mam nadzieję, że będę miała go już w przyszłym tygodniu, właśnie na to, żeby badać przede wszystkim amoniak, bo robienie co drugi dzień testów jest dosyć pracochłonne i trochę odbiera radość z tego akwarium. Cześć! Dalej u nas kwarantanna pełną parą. Niestety nie można wychodzić z domu, jeśli nie ma się ku temu powodu typu kupienie żywności albo wyjście do pracy. Można też rekreacyjnie wyjść z domu 2 km, przejść się. W związku z tym sklepy zoologiczne albo są zamknięte, albo wstrzymały sprzedaż ryb, natomiast sprzedają oczywiście jedzenie i lekarstwa. To niestety dużo utrudnia, bo pierwszy vlog miał być o tym, jak przyprowadzam do domu nowe rybki, a potem jak przeprowadzam im kwarantannę. Niestety nie mogę znaleźć dobrej jakości ryb. Są tylko, nawet
w sklepach online jest bardzo ciężko znaleźć, chociaż nie jestem jakimś szczególnym zwolennikiem kupowania ryb online, bo jest to dla nich ogromny stres, taki transport. No więc ten czas kwarantanny postanowiłam wykorzystać na to, żeby zbudować to akwarium, a właściwie zająć się tapetą i wystrojem. Tak jak może już wspominałam, akwarium kupiłam używane, co mi bardzo dużo dało. Nie tylko, że jest to oszczędność finansowa, ale też, że wszystkie media, filtry i tak dalej były już używane, więc były siedliskiem dobrych bakterii. Ułatwiło mi to trochę start. No i co? Jak już wspominałam, to jest akwarium tematyczne, więc tematem przewodnim są cukierki, słodycze i wszystkie dobre rzeczy. Główna ryba, czyli kapitan tego akwarium, ma na imię ciasto czekoladowe, chocolate cake. Natomiast mamy też apple pie'a, czyli szarlotkę. I w planach są kolejne ryby, które już mają imiona i wiem, jak powinny wyglądać. Natomiast tak jak mówiłam, na razie muszę się wstrzymać z zakupem. To też postanowiłam, że będą mieli takie bajkowe tło, które będzie przypominało trochę sklep z cukierkami, żeby po prostu patrząc na to akwarium było od razu wiadomo, jaki jest temat. No i niestety przysporzyło mi to dosyć sporo problemów, bo myślałam, że jeśli w dobie internetu i zakupów online można znaleźć dosłownie wszystko, ale dokładnie takiego tła, które jest akurat pod akwarium, nie znalazłam. Zajęło mi kilka dni poszukiwania internetu na wszelkie możliwe sposoby. Kontaktowałam się z wieloma firmami, które robią personalizowane tła do akwariów, ale niestety są to firmy zagraniczne i przesyłka jest o wiele droższa niż sam materiał, a że mam akwarium narożne, to już w ogóle utrudnia sprawę, bo potrzebuję dwóch identycznych płatów, 50 na 70 cm. Więc postanowiłam najpierw, w ogóle w akcie desperacji już, skoro nie da się, albo się da i jest bardzo drogie, a też nie wiem, jaka będzie funkcjonalność, skoro nie mogę tego dotknąć przed zakupem, więc postanowiłam najpierw, że po prostu wydrukuję ogromne zdjęcia. Takie właśnie wielkiego formatu, to prawdopodobnie 30 na 40 cali chyba był ten, który mnie interesował i sobie dotnę. No ale tu pojawia się problem. Po pierwsze jest to dosyć drogie, bo 2 zdjęcia będą kosztowały około 40 euro. Po drugie, będę to instalować na tylnej ścianie akwarium i oczywiście zewnętrznej, no ale co jeśli na przykład otwierając pokrywę się zaleje wodą? Prawdopodobnie mogłoby się zniszczyć. Nie chcę tego laminować, też nie wiem, jakby to wyglądało i czy da się takie coś zrobić, więc kombinuję oczywiście na wszelkie domowe i tańsze sposoby. Wczoraj jeszcze rozmawiając późną nocą ze sklepem zoologicznym na temat nowych ryb, bo chciałam w ogóle zamówić dosyć oryginalne gatunki, których tutaj nie za bardzo nie ma, ale przy okazji mieliśmy taką krótką pogawędkę, no i wspomniałam o tym, że desperacko szukam takiego tła. No i pan mi poradził, żeby spróbować coś takiego jak druk winylowy. To jest prawdopodobnie, z tego co zauważyłam, po prostu folia, którą można sobie przykleić. Niestety trik polega na tym, że ta część do przyklejania jest nie z przodu, tak jakbyśmy chcieli, tylko z tyłu obrazka, więc ten obrazek musiałby być w środku akwarium. Po pierwsze, nie mogę się na to zdecydować, dlatego że to akwarium działa i nie mam zamiaru wyciągać wszystkiego i wkładać ponownie rybek za kilka dni. Nie wiem, na ile bezpieczne są te kleje. Na pewno taka opcja nie wchodzi w grę. Mam inne akwarium, wprawdzie rezerwowe i też mam inne ryby, natomiast nie biorę tego w ogóle pod uwagę. No, ewentualnie można przykleić po prostu taśmą klejącą, zwłaszcza, że ten druk winylowy jest dosyć tani, bo te dwa duże druki by kosztowały około 20 euro. No więc myślę, że coś z tego będzie. Postaram się zamówić. Jeśli tak, to jak najbardziej będzie to, pokażę, jak można w miarę tanio zmieniać sobie tła w akwarium. Też robię to pierwszy raz, także czekam na komentarze. Może ktoś ma bardziej genialny pomysł, jak można to zrobić, żeby było dokładnie takie jak mi się podoba, z wysokiej jakości obrazka. Co u nas? Rybki mają się dobrze. To już kolejny dzień, właściwie już prawie tydzień są w nowym akwarium, więc mają się dobrze, są coraz śmielsze. No i to jest to. Czekam na nowe ryby. Podobno przesyłka ma być w przyszłym tygodniu z nowymi rybami. Chciałabym je pojechać obejrzeć, ale nie za bardzo mogę, bo to jest ponad 2 godziny drogi. Wydaje się, że ten sklep jest najlepszy i najlepiej zaopatrzonym sklepem. Tutaj lokalne są niezbyt dobre. Przede wszystkim są bardzo przytłoczone i bardzo dużo ryb widziałam chorych, a także jak przychodzę rano po jedzenie, przynajmniej kilka ryb jest niestety nieżywych.
W naszym domu pojawiła się też Oranda Red Cap, czyli Oranda czerwony kapturek. Cześć, przedstawiam Wam nowego członka naszej rodziny. Oranda czerwony kapturek. Już mam prawdopodobnie wybrane dla niej imię, ale poczekamy, zobaczymy jak się zaaklimatyzuje i wtedy dostanie imię. Znalazłam w końcu sklep, który sprzedaje ryby. Pojechałam oczywiście tylko po jedzenie, ale jak zwykle wyszłam z rybą. Hej! Słodziaku! Hej, popatrz na nas, pomachaj do kamery. Niedługo będziesz sławna. Aklimatyzacja przebiega nadzwyczaj dobrze. Została już wpuszczona do głównego akwarium. Jest hersztem i szeryfem. I z kapitanem trochę się docierają. Może będzie wideo, mam nadzieję, że uda się to włączyć, co oni robią. Jest to, jak się okazuje, całkowicie normalne, ale wygląda jakby walczyli albo rywalizowali ze sobą. Zresztą ona jest ogromna w porównaniu do wszystkich innych, także ich ustawia i zjada im całe jedzenie. A z kolei jak dawałam jedzenie tylko dla niej, takie większe kulki, ten sam produkt, ale większe kulki, to miałam wrażenie, że się dławi albo, no nie wiem, tak jakby bardzo długo próbowała je przerzuć, więc prawdopodobnie będzie na tym jedzeniu dla małych i średnich rybek i będą po prostu musieli się jakoś dzielić. Ja zresztą karmię rybki często i zobaczycie o jedzeniu, to jest w ogóle jedzenie i złote rybki, to jest długi temat i na pewno zasługuje na oddzielny odcinek w tej kategorii odcinków z wiedzą albo poradami. To by było na tyle w tym tygodniu. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jak Wam się podobało, to proszę zostawcie lajka albo subskrybujcie.